Przez lata Iwonę Wieczorek przedstawiano na dwa skrajne sposoby. Dla jednych była spokojną, niewinną dziewczyną, która po prostu znalazła się w niewłaściwym miejscu. Dla innych imprezowiczką posiadającą mroczną stronę, sekrety i niebezpieczne znajomości. Problem w tym, że żadna z tych uproszczonych wersji nie wyjaśnia, co wydarzyło się po godzinie 4:12 nad ranem 17 lipca 2010 roku. Iwona miała 19 lat. Skończyła szkołę. Miała rozpocząć kolejny etap życia i, podobnie jak wielu jej rówieśników, korzystała z wakacji. Chodziła na imprezy, spotykała się ze znajomymi, przeżywała związki, rozstania i konflikty. Nie czyniło jej to ani grzeczną dziewczynką, ani osobą odpowiedzialną za tragedię, która mogła ją spotkać. Nowe informacje o jej zachowaniu pojawiły się szczególnie wyraźnie w 2025 roku, po publikacji książki Zaginiona Iwona Wieczorek. Koniec kłamstw Marty Bilskiej i Mikołaja Podolskiego. Autorzy dotarli do dawnych znajomych Iwony, którzy opisywali ją jako osobę towarzyską i żywiołową, ale również porywczą. Według ich relacji po alkoholu miała wdawać się w awantury, szarpać się, a czasem uderzyć kogoś ze znajomych. W tej samej publikacji pojawiły się wypowiedzi osób twierdzących, że Iwona sporadycznie sięgała po marihuanę, amfetaminę albo inne substancje. Jedna z jej koleżanek zaznaczała jednak, że nie było to regularne zażywanie ani uzależnienie. Nie są to wyniki badań toksykologicznych czy ustalenia prokuratury, lecz wspomnienia osób, które autorzy książki odnaleźli 15 lat po zaginięciu. Te relacje mają znaczenie, ale tylko w określonych granicach. Mogą pomóc zrozumieć, jak Iwona reagowała w czasie konfliktu i dlaczego ostatnia noc była tak emocjonalna. Nie dowodzą jednak, że sprowokowała napastnika, wdała się w przypadkową bójkę albo sama przyczyniła się do własnego zaginięcia. Mikołaj Podolski dopuszczał możliwość kłótni i nieszczęśliwego przebiegu wydarzeń, ale wyraźnie określał ją jako jedną z wielu hipotez. Najważniejsze pytanie nie brzmi więc, czy Iwona była wystarczająco grzeczna. Brzmi ono inaczej. Czy jej temperament, relacje i konflikty pozwalają dokładniej odtworzyć decyzje podjęte podczas ostatniej nocy? 16 lipca 2010 roku Iwona umówiła się z Adrią oraz 3 kolegami – Pawłem, Markiem i Adrianem. Przed wyjazdem do centrum Sopotu grupa spotkała się na działce babci Pawła przy ulicy Reja. Pili tam alkohol. Publiczne, wiarygodne źródła potwierdzają samo spożywanie alkoholu, ale nie potwierdzają dokładnej ilości przypadającej na każdą osobę. Po północy znajomi dotarli do Dream Clubu w Krzywym Domku. Według relacji Pawła on, Marek i Adrian znali część pracowników lokalu. Dzięki temu cała grupa miała wejść bez płacenia i bez sprawdzania dokumentów, co było istotne, ponieważ Adria miała wtedy 17 lat. Paweł twierdził również, że Iwona sprawiała wrażenie osoby, która nie znała dobrze tego klubu. Początkowo nic nie wskazywało, że noc zakończy się dramatem. Jeden ze świadków, którego później odnalazł dziennikarz Mikołaj Podolski, wspominał uśmiechniętą Iwonę bawiącą się ze znajomymi w dolnej części klubu. Dopiero później doszło do sprzeczki z Adrią, a następnie do kolejnego konfliktu z grupą. Do dziś nie wiadomo, co dokładnie wywołało kłótnię. Adria opisywała ją jako zwykłą, mało istotną sprzeczkę, której szczegółów nie zapamiętała. Matka Iwony nie wierzyła, że powód był zupełnie błahy. Sam fakt konfliktu jest dobrze udokumentowany, lecz jego treść nadal pozostaje nieznana. Jedna z wersji mówi, że Iwona miała otrzymać informacje o swoim byłym chłopaku Patryku, który przebywał w innym klubie w towarzystwie dziewczyn. Te interpretacje przedstawiali m.in. byli funkcjonariusze i dziennikarze analizujący akta. Mikołaj Podolski podkreślał jednak, że nie ma pewności, czy właśnie ta wiadomość wywołała zmianę nastroju Iwony. Patryk był byłym partnerem Iwony i jej dalszym krewnym. Związek zakończył się niedługo przed zaginięciem, ale według części relacji oboje nadal byli o siebie zazdrośni. Patryk miał przebywać tamtej nocy w rejonie Banana Beach i Parku Regana.
Dziennikarze opisywali nieścisłości w jego początkowych zeznaniach, jednak nigdy nie przedstawiono mu zarzutu związanego z zaginięciem Iwony. Związek Iwony i Patryka można uznać za burzliwy, ale nazywanie go patologicznym wyłącznie z powodu dalszego pokrewieństwa jest nieuprawnioną oceną. Publicznie istotne są fakty. Byli parą, rozstali się przed zaginięciem, a jego obecność w pobliżu trasy Iwony była sprawdzana przez śledczych. Nie udowodniono, aby miał udział w jej zniknięciu. Według relacji Pawła, Iwona na pewien czas opuściła Dream Club, a później wróciła wyraźnie zdenerwowana. Nie powiedziała znajomym, co wydarzyło się poza klubem. Chciała natomiast zakończyć imprezę. Paweł określił ją jako podbuzowaną, ale jest to jego wspomnienie, nie niezależnie utrwalony zapis jej zachowania. Około godziny 3 grupa wyszła z Krzywego Domku. Według relacji Pawła, Iwona siedziała przed budynkiem i nie chciała wracać z pozostałymi. Kiedy próbował ją przekonać, zaprotestowała i odeszła szybkim krokiem w dół Monciaka. Znajomi nie wiedzieli podobno, że nie ma pieniędzy na taksówkę. O godzinie 3:07 monitoring zarejestrował ją idącą w stronę nadmorskiej promenady. Przed godziną 4 rozładował się jej telefon. W tym czasie kontaktowała się m.in. z Adrianem i Pawłem. Następnie kontynuowała pieszą drogę w kierunku Gdańska. Z wiadomości i późniejszych relacji wynika, że Iwona miała pretensje do znajomych, iż zostawili ją samą. Przez pewien czas czekała w pobliżu jednego z wejść na plażę w Sopocie, prawdopodobnie licząc, że ktoś po nią wróci. Później ruszyła pieszo do domu, choć nie można wykluczyć, że rozważała dołączenie do innych znajomych lub kolejnej imprezy. To właśnie w tym miejscu pojawia się teoria, że Iwona nie planowała zwyczajnie wrócić do mieszkania. Dziennikarze Bilska i Podolski zwracali uwagę na ognisko odbywające się wcześniej w parku Regana oraz osoby, które później udały się do Banana Beach. Ich zdaniem należało dokładniej sprawdzić, czy Iwona mogła próbować spotkać któregoś z uczestników. Autorzy jednocześnie przyznawali, że nie ma dowodu, iż dotarła na to ognisko lub umówiła się z konkretną osobą. Nie można więc powiedzieć, że na 100% spotkała sprawcę albo osobę, do której zmierzała. Wiemy jedynie, że około godziny 4:12 kamera zarejestrowała ją przy wejściu na plażę numer 63 w Jelitkowie. Była wtedy cała i poruszała się samodzielnie. To ostatni publicznie znany zapis przedstawiający Iwonę. Jej emocjonalny stan może tłumaczyć niektóre decyzje. Samotne odejście, odrzucenie wspólnego powrotu czy próby nawiązania kontaktu z kolejnymi osobami. Nie pozwala jednak stwierdzić, że wdała się później w awanturę. Nie odnaleziono publicznie znanego świadka takiego konfliktu, nagrania bójki ani śladów potwierdzających przypadkową śmierć po szarpaninie. Wokół wizerunku Iwony narosła jeszcze jedna kontrowersja. W 2023 roku Marek Dyjasz mówił o ciemnych stronach jej życia, wymieniając rozrywkowy tryb życia, relacje i kopertę z pieniędzmi. Jednocześnie przedstawiał własną, niepotwierdzoną teorię ciąży. Sam zaznaczył, że nie jest ona podparta dowodami. Matka Iwony zdecydowanie zakwestionowała tę narrację. Oświadczyła, że policjanci z Archiwum X nigdy nie mówili jej o żadnej mrocznej stronie córki. Wyjaśniała również, że pieniądze należały do niej, a Iwona nie dysponowała wtedy nawet gotówką potrzebną na taksówkę. Nie ma publicznego dowodu, że pieniądze pochodziły z działalności przestępczej, sponsoringu czy szantażu. Podobnie należy traktować wątki Zatoki Sztuki, Krystka i rzekomej relacji Iwony z funkcjonariuszem policji. Śledczy prowadzili działania na terenie dawnej Zatoki, a dziennikarze opisywali nakładające się środowiska sopockich klubów. Nie przedstawiono jednak publicznego dowodu, że Iwona znała Krystiana W., albo że osoby skazane w sprawach związanych z Zatoką odpowiadały za jej zaginięcie. Sam Marek Dyjasz krytycznie oceniał próby bezpośredniego łączenia tych spraw. Paweł P., który bawił się z Iwoną podczas ostatniej nocy, w grudniu 2022 roku usłyszał zarzut utrudniania postępowania poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów oraz podawanie nieprawdziwych informacji.
Prokuratura nie ujawniła w oficjalnym komunikacie szczegółów dotyczących komputera Iwony ani konkretnych plików. Pod koniec 2025 roku uchylono wobec Pawła środki zapobiegawcze, między innymi dozór i zakaz opuszczania kraju. Do stycznia 2026 roku prokuratura nie skierowała aktu oskarżenia. Nie oznacza to jednak, że został formalnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Postępowanie może zostać umorzone albo zakończyć się aktem oskarżenia. Publicznie nie ogłoszono jeszcze ostatecznej decyzji. Najbardziej udokumentowaną tajemnicą tej sprawy nie jest więc charakter Iwony, lecz skala informacji utraconych w pierwszych dniach. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zaginięciu błędnie nadano drugą kategorię zamiast pierwszej, stosowanej przy zagrożeniu życia lub podejrzeniu przestępstwa. Dokładniejszą penetrację terenu rozpoczęto po 3 dniach. Psy szkolone do odnajdywania zwłok wykorzystano po 10 dniach, a monitoring z prywatnych obiektów na prawdopodobnej trasie Iwony zaczęto zabezpieczać po 7 dniach. Część nagrań została w tym czasie nadpisana i bezpowrotnie utracona. Nie sprawdzono też od razu szpitali, pogotowia, noclegowni ani ostatniego miejsca pobytu pod kątem zabezpieczenia śladów. To właśnie te błędy stworzyły przestrzeń, którą po latach wypełniły hipotezy. Gdy nie ma kompletnego monitoringu, każde wspomnienie znajomego zaczyna ważyć więcej. Gdy brakuje materialnych śladów, temperament ofiary bywa traktowany jak dowód. A gdy nie znamy odpowiedzi, określenia takie jak mroczna strona zaczynają zastępować konkretne ustalenia. W lipcu 2026 roku prokuratura poinformowała o nowym dowodzie związanym z czasem i miejscem pobytu Iwony w parku Regana. Nie ujawniono charakteru materiału. Śledczy prowadzą przesłuchania i czynności terenowe, w tym oględziny z wykorzystaniem georadaru. Nie przedstawiono jednak nowych zarzutów ani informacji pozwalającej publicznie odtworzyć dalszą drogę Iwony. To ważne, ponieważ najnowsze działania ponownie koncentrują się nie na moralnej ocenie 19-latki, lecz na czasie, miejscu i obiektywnym dowodzie. Właśnie tego od początku brakowało tej sprawie. Materiału, który nie zależy od pamięci świadka, medialnej narracji ani opinii byłego funkcjonariusza. Jaka więc naprawdę była Iwona Wieczorek? Na podstawie publicznych źródeł można powiedzieć, że była młodą, towarzyską osobą, która imprezowała, przeżywała burzliwe relacje i według części dawnych znajomych potrafiła po alkoholu zachowywać się agresywnie. Inne osoby wspominały ją jednocześnie jako normalną, żywiołową i lubianą dziewczynę. To portret człowieka, nie ikony i nie podejrzanej. Nie ma dowodu, że jej charakter doprowadził do zaginięcia. Nie ma dowodu, że przypadkowo zginęła podczas bójki. Nie ma dowodu, że zarabiała w półświadku, była szantażystką albo prowadziła tajne życie związane z Zatoką Sztuki. Są natomiast udokumentowane konflikty z ostatniej nocy, niepełne relacje świadków, stracony monitoring i odcinek trasy po godzinie 4:12, którego przez 16 lat nie udało się publicznie odtworzyć. Dlatego tytuł „Nie taka grzeczna dziewczyna” może przyciągnąć uwagę, ale prowadzi odbiorcę w niewłaściwą stronę. W tej sprawie nie ma znaczenia, czy Iwona spełniała czyjeś wyobrażenie o grzecznej 19-latce. Znaczenie ma to, dlaczego wyszła z Dream Clubu, z kim próbowała się skontaktować, czy planowała spotkanie i kto znalazł się na jej drodze po przejściu obok wejścia numer 63. To są pytania, które mogą doprowadzić do odpowiedzi, nie ocena jej charakteru. Który element ostatniej nocy uważacie za najważniejszy? Nieznany powód kłótni? Obecność byłego chłopaka w rejonie Banana Beach? Kontakty telefoniczne? Osoby związane z ogniskiem w parku Regana czy utracony monitoring? Napiszcie w komentarzach, ale oddzielajmy relacje od dowodów i hipotezy od faktów. Iwona Wieczorek nie musi być ani idealizowana, ani oczerniana. Żeby rozwiązać tę sprawę, trzeba ustalić nie to, jaka była według dawnych znajomych, lecz co dokładnie wydarzyło się po godzinie 4:12.